Współczesne instalacje przemysłowe realizujące skomplikowane i zagrażające bezpieczeństwu procesy technologiczne wymagają stosowania niezwykle niezawodnych systemów sterowania i zabezpieczeń, których podstawowym celem jest ochrona pracowników i infrastruktury technicznej. System detekcji gazu i pożaru firmy Wasco to unikatowe rozwiązanie, które gwarantuje zabezpieczenie instalacji na poziomie SIL 2, zgodnie ze standardami nienaruszalności bezpieczeństwa określonymi w normach PNEN 61508. Certyfikacja do poziomu SIL 2 oznacza, że cały proces technologiczny posiada system zabezpieczeń zrealizowany i przetestowany w taki sposób, aby niebezpieczna awaria, mogąca spowodować duże straty materialne, utratę zdrowia albo życia, nie wystąpiła częściej niż raz na 100 lat. Przykładem wdrożenia projektu zabezpieczeń w standardzie SIL 2 jest wymiana systemów wykrywania gazów wybuchowych i pożaru na tłoczniach gazu w Szamotułach, Ciechanowie i Zambrowie na polskim odcinku rurociągu jamalskiego, którą Wasco SA przeprowadziła w latach 2012-2014. Tłocznia gazu to złożony technologicznie zakład przemysłowy, który składa się z wielu instalacji, m.in. filtrów gazu, śluzy odbiorczej, śluzy nadawczej, wieży wydmuchowej, stacji redukcyjno-pomiarowej, budynku energetycznego, chłodnic gazu i turbokompresora TUCO. System detekcji gazu i pożaru firmy Wasco sprawuje ciągły nadzór nad pracą tłoczni, a w przypadku wykrycia zagrożenia przekazuje alarm do dystrybutora lub w razie konieczności powoduje jej kontrolowane odstawienie, czyli doprowadzenie do stanu bezpiecznego. System detekcji gazu i pożaru firmy Wasco jest zbudowany z następujących elementów: autorskiego systemu wizualizacji OpenEye SCADA, central sygnalizacji pożaru, sterowników bezpieczeństwa, czujek płomienia gazu, czujek dymu, przycisków ROP i sygnalizatorów, szaf sterowniczych i zasilających. Pętlowy układ połączeń i ich redundancja pozwalają na zapewnienie niezawodnej pracy systemu. W przypadku, gdy czujka wykrywa nadmierne stężenie gazu, informacja o zdarzeniu przekazana jest do systemu, a miejsce i typ zdarzenia zostaną pokazane na ekranie synoptycznym. W przypadku, gdy zostanie uszkodzona pętla, a czujka równocześnie wykryje nadmierne stężenie gazu, wówczas informacja o obu tych zdarzeniach zostanie przekazana alternatywną drogą do systemu, a miejsce i typ zdarzenia zostaną pokazane na ekranie synoptycznym. W miejscach, w których nie ma możliwości zamontowania czujek punktowych gazu, wykorzystano czujki liniowe. Działają one w sposób ciągły i wykrywają gaz w otwartej przestrzeni w odległości od 5 do 120 metrów. Schemat rozmieszczenia elementów systemu detekcji gazu i pożaru, w tym czujek płomienia, punktowych i liniowych czujek gazu, sygnalizatorów ksenonowych i optycznych, sygnalizatorów akustycznych, czujek dymu, pokazano na przykładzie turbokompresora TUCO, który jest newralgicznym zespołem tłoczni. Do budowy sieci fizycznej systemu detekcji gazu i pożaru na tłoczni zastosowano przede wszystkim kable magistralowe światłowodowe. Zapewniają one wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dużą niezawodność i szybkość działania. Odpowiednie ułożenie obwodów, podstawowego i redundantnego w odległości 2 metrów od siebie, gwarantuje odporność na pojedyncze uszkodzenia w torze transmisji danych i umożliwia uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa SIL. Wszystkie kable i przewody posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty. Gdy na terenie zakładu dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia, takiego jak wyciek gazu, pożar czy zadymienie, system uruchamia sygnalizatory optyczne i akustyczne. Przekazuje informacje o lokalizacji i typie zdarzenia na ekrany synoptyczne, a odpowiednie sygnały przekazywane są do zewnętrznych systemów bezpieczeństwa tłoczni. Wykrycie awarii i transmisja sygnału to czas liczony w milisekundach. W razie potrzeby następuje uruchomienie automatycznych procedur wprowadzających urządzenia w stan bezpieczny. W
przypadku tłoczni jest to uruchomienie wydmuchu i rozgazowanie rurociągów oraz doprowadzenie do bezpiecznego odstawienia tłoczni. W różnych sytuacjach realizowane są różne algorytmy, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, a także zminimalizować koszty. Wykrycie dymu. W przypadku wykrycia zadymienia przez jedną czujkę dymu włącza się sygnalizacja optyczna i akustyczna, a dyspozytor otrzymuje informację o alarmie pierwszego stopnia. W przypadku wykrycia dymu przez drugą i kolejne czujki włącza się alarm drugiego stopnia i realizowany jest algorytm automatycznego wyłączenia urządzeń technologicznych, wyłączane są wentylatory i uruchamiana jest procedura gaszenia za pomocą gazu FM200. Wykrycie ognia. W przypadku wykrycia ognia przez jedną czujkę płomienia włącza się sygnalizacja optyczna i akustyczna, a dyspozytor otrzymuje informację o alarmie pierwszego stopnia. W przypadku wykrycia ognia przez drugą i kolejne czujki płomienia włącza się alarm drugiego stopnia i realizowany jest algorytm automatycznego wyłączenia urządzeń technologicznych, wyłączane są wentylatory i uruchamiana jest procedura gaszenia ognia za pomocą gazu FM200. Wykrycie wycieku gazu. W przypadku, gdy nastąpi rozszczelnienie instalacji i stężenie gazu zacznie rosnąć, to po wykryciu przekroczenia poziomu stężenia powyżej 10% dolnej granicy wybuchowości włącza się sygnalizacja optyczna i akustyczna, a dyspozytor otrzymuje informację o alarmie pierwszego stopnia. W przypadku wykrycia tego stężenia gazu przez drugą i kolejne czujki włącza się dodatkowa wentylacja, co powinno zmniejszyć stężenie gazu. Jeżeli jednak rozszczelnienie jest tak duże, że stężenie gazu dalej rośnie i dwie czujki wykryją przekroczenie progu 40% dolnej granicy wybuchowości, wówczas następuje automatyczne odcięcie dopływu gazu paliwowego i realizowana jest procedura automatycznego odstawienia urządzeń. W czasie pracy tłoczni wszystkie urządzenia są ciągle nadzorowane przez system, co nazywane jest autodiagnostyką. W przypadku awarii dyspozytor uzyska informację o miejscu i typie uszkodzonego elementu. Niezależnie od tego, codziennie o określonej godzinie wykonywany jest dokładny autotest urządzeń systemu, który pozwala na określenie stopnia zabrudzenia elementów optyki lub wskazuje na konieczność autokalibracji czujek. W przypadku wykrycia niesprawności dyspozytor może podjąć decyzję o sposobie naprawy, a w przypadku czujek zamontowanych w gniazdach zlecić ich szybką wymianę. W przypadku wystąpienia alarmu dyspozytor ma możliwość jego weryfikacji. Gdy jest on spowodowany innymi czynnikami niż rzeczywiste zagrożenia, np. zapalenie papierosa w miejscu zabronionym, wówczas dzięki możliwości weryfikacji przyczyny zdarzeń dyspozytor może go skasować. Może także zadecydować o uruchomieniu procedury usunięcia skutków zdarzenia, np. włączyć wietrzenie pomieszczenia. System detekcji gazu i pożaru firmy Wasco gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie SIL 2, dzięki czemu pozwala na obniżenie kosztów ubezpieczenia instalacji. Dzięki szybkiej detekcji zdarzeń i ich lokalizacji przyczynia się do ograniczenia kosztów związanych z awariami. Dzięki systemowi autodiagnostyki i możliwości przewidywania uszkodzeń przyczynia się do obniżenia kosztów napraw i konserwacji. Dzięki zmniejszeniu ilości fałszywych alarmów redukuje koszty nieuzasadnionych przestojów.